Co myślisz, gdyby było tak, gdyby ten film się kończył w taki sposób, że Jan jest taki rozedrgany i w pewnym momencie sobie zdaje sprawę, że aha, tego czego mi brakowało jest Bóg i jak ci ludzie dzwonią do niego, to on wszystkim zaczyna mówić, że spokojnie, że ja wiem jaki jest twój problem, że to im brakuje Boga i się przekształca w takiego misjonarza. Pewnie nie byłby to najlepszy film w takim przypadku, ale kurczę, no gdyby rozumieć tego, gdyby się odwołać do tego Jana od krzyża, no to on by powiedział, że tak powinno być z tym Janem, prawda? Ja to tak rozumiem, że ta ciemna noc czy bezsenność w tym przypadku, ona ci uświadamia, ona cię pogrąża dosłownie w nihilizmie i w jakimś takim stanie depresyjnym. To znaczy ona ci pozwala zdać sobie sprawę, że wszystko jest nic nie warte. Ciemna noc oznacza, że jakby otacza cię ciemność, tak jak naprawdę to ma miejsce w bezsennej nocy. Ale pojawia się światełko w tunelu, pojawia się światło i to światło to jest wiara, wiara w Boga właśnie. No i Jan twierdził, że ta ciemność, ona ci jest potrzebna po to, żeby dostrzec, że jest tylko jedno to źródło światła właśnie, czyli ta wiara. Wydaje mi się, że wiesz, no z perspektywy osoby wierzącej, no to byłby w ogóle najlepszy jakieś rozwiązanie tego problemu, konfliktu wewnętrznego Jana, nie? Że to jest jedna z dopuszczalnych w ogóle opcji wyjścia z kryzysu. Z perspektywy osoby niewierzącej albo jakoś tak, nie wiem, wzdrygającej się przed sprowadzaniem takich problemów do instancji Boga, no można by sobie postawić pytanie o w ogóle zasadność, nie? I pytanie o to, kto właściwie ocenia w takim razie to zakończenie. No bo wiesz, no z perspektywy osoby niewierzącej to też może być po prostu ucieczka w jakąś kolejną ułudę. I w sumie, no jak do tego podejść, nie? W tym wypadku. Cześć wszystkim, ja nazywam się Kuba Walicki i prowadzę ten podcast Przemyślane Kadry, a dzisiaj jest ze mną znowu Kamil Rajkowski. Cześć Kamil. Hej, cześć. Kolega filozof, doktorant na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i nagraliśmy już jedną rozmowę na temat filmu Człowiek, który śpi, a to ciekawe, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o człowieku, który nie śpi, prawda? Tak sobie pomyślałem a propos wstępu, że można tak powiedzieć, bo chciałem, żebyśmy porozmawiali o filmie Ćma w reżyserii Tomasza Zygadło z 1980 roku i o bezsenności. No i kurczę, to będzie pewnie taka filozoficzna rozmowa w związku z tym, że obydwaj się zajmujemy filozofią, ale ty jak ulał pasujesz do niej w związku z tym, że się zajmowałeś tą problematyką i nawet napisałeś artykuł, pamiętam, wspominałeś mi o tym pod tytułem Zwierzę, które nie śpi, tak? Tak, zgadza się. To jest artykuł, który bardzo długo gdzieś był w procesie recenzyjnym. Ostatecznie przeszedł ten proces pozytywnie i ukaże się prawdopodobnie w najbliższym numerze Ruchu Literackiego. No i też jakby, co zaznaczyłeś, no dla mnie ta problematyka była faktycznie interesująca badawczo. No i gdzieś tam też wcześniejsze zainteresowanie Perekiem jakby też było trochę z tym związane i faktycznie można powiedzieć, że teraz będziemy mówić o ludziach, którzy nie śpią. Wydaje mi się, że przy ostatniej rozmowie też nam się gdzieś ten problem pojawił, nie? Że gdzieś o tym rozmawialiśmy poza samotnością, poza jakąś taką, po jakimś takim, można powiedzieć, po omówieniu poczuciu jakiejś anhedonii, jakiegoś poczucia w ogóle wyizolowania. Mówiliśmy też chyba o bezsenności. No ale teraz będziemy sobie mówić o filmie, który faktycznie bezpośrednio o tym traktuje, więc też bardzo mnie to cieszy. Tak. No właśnie ja zwykle jak sobie wybieram rozmówców do tych rozmów, umawiam się na jakieś rozmowy, to czasami są rozmówcy, którzy nie zajmują się filozofią bezpośrednio, ale myślę, że w tym przypadku fajnie, że obydwaj interesujemy się filozofią, bo w ogóle ja sądzę, że bezsenność to jest wyjątkowo filozoficzny temat i nawet ja napisałem już kiedyś na bloga artykuł o tym filmie. O tym chciałbym za chwilę porozmawiać, ale tam napisałem, że tam stawiałem taką tezę, że właśnie bezsenność, doświadczenie bezsenności, bezsennych nocy, ono trochę taką wrażliwość filozoficzną w człowieku może wytworzyć i go otworzyć na taką logikę nocy, która jest właśnie logiką bardziej filozoficzną, w takim sensie, że no ja sobie wyobrażam, w ogóle nie wiem co o tym myślisz, że największym wrogiem filozoficznego myślenia i takich jakichś predyspozycji filozoficznych, które my pewnie wszyscy mamy w mniejszym lub większym stopniu,
jest taka swojskość codzienności, w takim sensie, że słońce świeci, ty jesteś otoczony ludźmi, zajmujesz się codziennymi sprawami i tak dalej, a bezsenność cię jakoś wykorzenia z tego, nie? I cię wrzuca właśnie w jakąś taką pustkę, która trochę się domaga filozoficznego myślenia. Wiem, że ty miałeś też sam problemy ze snem. No i jak to z twojego punktu widzenia wygląda? To jest tak, że ta bezsenność się jakoś splata z filozofią mocno? Jak myślisz? Znaczy w moim odczuciu tak, w sensie w moim personalnym doświadczeniu na pewno tak. Wydaje mi się, że absolutnie nie jest to żaden wyznacznik, ani nie jest to jakiś czynnik najistotniejszy. I też to, co wspomniałeś, że ta codzienność może być jakoś myląca i ta codzienność może być czymś, co usypia naszą czujność, to też by było, myślę, jasne i prawidłowe podejście. Tylko obecnie też ciekawe, że właśnie dość mocno się przykuwa się dużo wagi jednak też do tej codzienności. Nie mamy jakby, nie wiem, estetykę codzienności, jakąś tam pragmatykę i tak dalej, i tak dalej. Jakby ta codzienność też staje się dla nas podejrzana. Ona w ogóle zawsze zdaje się być trochę podejrzana od strony na przykład literaturoznawczej. Ta codzienność jest czymś, co może być też eksploatowane na takim bardzo poziomie, można powiedzieć, wyszczegółowienia, nie? Że te rzeczy pojedyncze są też same w sobie jakoś ciekawe. Jeżeli chodzi o logikę nocy, no to jest faktycznie w ogóle pojęcie, które ja mam wrażenie, że stało się jakimś pojęciem technicznym w filozofii, które ja osobiście nie wiem, komu mógłbym przypisać. Nie? Że to się gdzieś tam pojawia w wielu pismach, ale nie do końca wiem, skąd ono się faktycznie wzięło. No ale rzeczywiście noc się może kojarzyć właśnie z taką, nie wiem, z poczuciem braku pewności, nie? Z poczuciem braku wyznaczników, wskaźników, jakiejś, nie wiem, jakiejś podstawowej zasady, która by porządkowała otoczenie lub przestrzeń jakkolwiek. Więc wydaje mi się, że odniesienie się do logiki nocy jest też jak najbardziej słuszne, kiedy pozostajemy w filozofii na poziomie jakiegoś, nie wiem, jakiejś filozofii sceptycznej bardziej, filozofii, która właśnie ciągle podejrzewa ten byt o coś, nie? Chce jakoś odsłaniać albo podchodzi do tego bytu w nieco inny sposób. O tych najbardziej mętnych filozofach też się trochę mówi jako o filozofach nocy, nie? Więc to też może być pewnego rodzaju wyznacznik w tę stronę. Tak, no chciałbym, żebyśmy zaraz o tym porozmawiali, ale ja to sobie wyobrażam tak, że jakby w nocy, jeszcze właśnie w trakcie bezsennej nocy, kiedy naprawdę się budzisz, nie możesz spać, to jest tak, że świat się w ogóle zupełnie inaczej jawi wtedy przecież. I jest tak, że takie doświadczenie cię jakoś indywidualizuje i wydaje mi się, że takie myśli jakieś metafizyczne, egzystencjalne, one wtedy pączkują w głowie jakoś tak naturalnie, właśnie jak nie możesz spać. Za dnia nie jest tak zazwyczaj. Ja sobie wypisałem, jest taki cytat z Kierkegaarda. Kierkegaard, egzystencjalista duński, napisał, że tłum jest nieprawdą. I właśnie wydaje mi się a propos tej codzienności, że my na co dzień jesteśmy właśnie otoczeni innymi ludźmi, jesteśmy jakoś powiązani z nimi. I ja się zastanawiałem, czy to nie jest tak, że właśnie ten tłum jest nieprawdą, dzień jest nieprawdą w pewnym sensie, a to doświadczenie nocy, braku snu, ono tak człowieka indywidualizuje i pytanie właśnie, czy go zbliża ku jakiejś prawdzie, czy nie, bo też kurczę, no te myśli takiej bezsennej nocy, one są takie bardzo zhiperbolizowane i to cię zapytam zaraz, ale chciałem opowiedzieć, jak to wygląda w moim przypadku, że ja jak mam, czasami zdarzają mi się te bezsenne noce i mi pączkują jakieś tam myśli w głowie, no to są zwykle takie myśli jakieś nihilistyczno-apokaliptyczne zupełnie. To znaczy to jest taki naprawdę takie poczucie bardzo druzgocące, ten, wiesz, ten jakiś horyzont intelektualny, kiedy masz wtedy, kiedy się budzisz naprawdę w czasie bezsennej nocy. No ale a propos tych filozofów, to właśnie będziemy się do paru filozofów odwoływać, bo ty się interesujesz Emilem Cioranem, który właśnie z tego co wiem, on chyba w większości pisał, zazwyczaj pisał w nocy, bo nie mógł spać. No a ja poczytałem też świętego Jana od Krzyża, który pisał o Nocy Ciemnej i dzięki w ogóle, że mi go poleciłeś, bo nie czytałem go wcześniej i to też jak ulał pasuje do tej naszej dyskusji. Tak. Tutaj poruszyłeś dużo wątków w tej wypowiedzi. Wydaje mi się, że też to, co wspomniałeś o Kierkegaardzie, też by było istotne, żeby się jeszcze odnieść do tego. Bo jakby znam ten cytat i znam też podejście Kierkegaarda gdzieś do
takiego właśnie mniej więcej podejścia. Zdaje się właśnie, że tutaj już nie musimy nawet poruszać się w tym aspekcie, że nie wiem, noc daje nam jakąś inną prawdę, albo właśnie, że daje nam innego rodzaju prawdę, albo daje nam innego rodzaju doświadczenie, aniżeli dzień i bycie w tłumie. Chodzi mi o to, że po prostu jest to faktycznie odsłonięcie innego rodzaju bycia dla człowieka. Odsłonięcie innego rodzaju otoczenia wyjątkowo niepewnego, wyjątkowo pustego w bodźce. I to, co też zauważyłeś, że jakby myśli w nocy są niejako ostateczne. Nie, właśnie to też mi się kojarzy z Cioranem, który gdzieś tam właśnie o tym też w taki sposób pisał, że myśli w nocy są myślami nie do odwołania. W sensie, że to są myśli, które po prostu spadają w ogóle znikąd, przytrzaskują cię w jakimś punkcie i one mają niemalże, wiesz, ciężar jakiegoś pewnika, nie? I żadna argumentacja na rzecz obalania tych myśli nie ma tutaj w ogóle znaczenia. Znaczy one po prostu są. No tak jak też zauważyłeś, jakby dla Ciorana to bezsenność faktycznie była istotna. On też, poza tym, że w swoich książkach niemalże w każdej pisał o bezsenności, tak też w wywiadach gdzieś tam na starość, które udzielał, on też pisał o tym, że wszystko, co pisał, było właściwie pisane pod wpływem doświadczenia bezsenności. On sobie nie wyobraża w ogóle tworzyć bez tego doświadczenia. I że dla niego jest to po prostu najważniejsze wydarzenie w dziejach. W sensie najważniejsze doświadczenie w dziejach dla niego to jest właśnie to doświadczenie bezsenności. To też oczywiście mając na względzie jakąś tam jego retorykę, trzeba wiedzieć, że to jest takie no właśnie romantyzowanie, często może egzaltowane zupełnie. Mi się u niego natomiast też podoba takie jedno stwierdzenie, kiedy on w pewnym miejscu wyprowadza definicję człowieka i on stwierdza, że zastanawiam się, czy człowiek nie jest po prostu zwierzęciem, które nie może spać. Czy to nie jest jakby jedyna cecha wyjątkowo ludzka, która właśnie wyciąga człowieka z królestwa zwierząt rzekomo niższego rzędu? No oczywiście jakby wiemy, że tak nie jest. Znaczy wiemy, że zwierzęta inne też mogą mieć problemy ze snem, ale to, co się tutaj uwidacznia, to jest faktycznie doświadczenie nocy w perspektywie przeżywania człowieka. Znaczy nocy upojęciowionej, nocy, która może być sproblematyzowana w mowie, i nocy, która pozostawia nas całą tą maszyną pojęciową, którą mamy i w trakcie której właściwie ta logika się zupełnie zmienia. Więc tutaj mimo właśnie weryfikacji faktograficznej, kiedy wiemy, że inne zwierzęta też nie mogą spać, tak i tak powinniśmy uznać jednak doniosłość bezsenności, która pozostawia nas po prostu tak no, nie tyle samotnymi, co właśnie w tej zupełnie innej, obcej przestrzeni. Tak. I jeszcze odnośnie Jana od Krzyża, ja owszem też przygotowując tej rozmowy jeszcze sobie odświeżyłem jakieś jego pisma właśnie odnośnie Nocy Ciemnej, ale przypomniałem sobie jeszcze o innym pisarzu, który pisał o Nocy Innej. Chodzi o Maurice'a Blanchota. W przestrzeni literackiej on wspominał o doświadczeniu nocy, które jest, no właśnie, nocą inną, nocą właściwie bezsenną, nocą, której się doświadcza właśnie jako innej logiki. Z tą różnicą, że właśnie w tej nocy nie ma nadziei, nie ma Boga, nie ma żadnego przetworzenia pozytywnego, tylko jest po prostu samo doświadczenie tego ciężaru. Więc wydaje mi się, że warto też o tym wspomnieć, nie? Że to jest jakby kolejny punkt na mapie filozofów zajmujących się bezsennością w trochę innym podejściu. Ciekawe, czy to by bardziej nie pasowało do interpretacji tego przypadku bohatera filmu, czyli Jana, o którym chciałem teraz parę słów powiedzieć, w związku z tym, że właśnie ja sobie wyobrażałem, że można wykorzystać tego Jana od Krzyża jako takiego przewodnika w interpretacji doświadczeń Jana. I pytanie, to też chciałbym, żebyśmy osobno omówili, czy to nie jest tak, że no jakby ten Jan od Krzyża, on sobie wyobrażał, że ta noc, ciemna noc, ona jest bardzo trudnym doświadczeniem, bolesnym i ona poprzez tą jakby oschłość swoją cię oczyszcza z pewnych doświadczeń, kieruje cię na jakąś problematykę duchową i człowiek potem dzięki wierze, jakby pogłębieniu tej wiary może się wydobyć i ta ciemna noc, ona też cię ostatecznie, ona ma jakąś konstruktywną puentę, prawda? A z tym bohaterem filmu jest tak, że on takiej puenty nie odnajduje. I ja się zastanawiałem, czy to nie jest tak, że to jest ktoś taki, kto w tej drodze ciemnej nocy dochodzi do połowy i potem jakby wraca do punktu wyjścia. Nie jest w stanie przebyć tego ostatniego odcinka, który miałby być odcinkiem konstruktywnym, który miałby być jakąś puentą. No ale to na razie odłóżmy na bok. Chciałem powiedzieć krótko o tym filmie, bo jakby wokół niego będzie się to nasza dyskusja kręcić. Film Ćma. Wspomniałem już, że to jest film w reżyserii Tomasza Zygadło z 80 roku i powiem tylko krótko, o czym opowiada ta fabuła, bo w zasadzie jakieś niuanse fabularne nie są istotne dla nas.
Film opowiada o tym, poznajemy bohatera Jana, który jest radiowcem i prowadzi nocną audycję Radiotelefon. I to jest audycja przeznaczona dla osób, które cierpią na bezsenność. One mogą dzwonić i Jan z nimi rozmawia. I on jakby prowadząc co noc tą audycję staje się trochę takim powiernikiem. Ludzie zwierzają się ze swoich problemów, opowiadają o depresji, o złych emocjach, zwątpieniach, o braku sensu życia. To jest istotne, że to są takie rozmowy właśnie na takie istotne, egzystencjalne tematy, rozmowy, które się dokonują w nocy właśnie, w takiej innej przestrzeni dialogu zupełnie. No i Jan, on stopniowo staje się coraz bardziej rozstrojony emocjonalnie z mojego punktu widzenia. On nawet wspomina w pewnym momencie, że się czuje jak śmietniczka, że przejmuje te cudze problemy i jest jakby trochę wykorzeniony z dnia. Jest taki wpatrzony w tą noc, nie układa mu się z żoną w ciągu dnia, przesiaduje w barze, dostaje stopniowo ostrzeżenia od przełożonych, idzie do psychologa też, bo zastanawia się, co się z nim dzieje, ale jednocześnie on jest ewidentnie uzależniony od tej nocnej audycji, że w tych rozmowach jest coś takiego. Nad tym też chciałem, żebyśmy się pochylili, że to jest niby trudne doświadczenie, ale w tych nocnych rozmowach jest jakaś taka prawda, szczerość, autentyczne ludzkie porozumienie i Jan jakby to wszystko doceniał. No i on właśnie stopniowo się pogrąża w tym stanie, stopniowo się rozstraja psychicznie, aż w końcu w pewnym sensie kapituluje, no bo jakby rezygnuje z prowadzenia tej audycji i wychodzi ze studia. Obserwujemy to w konkretnej scenie, kiedy Jan właśnie wygłasza taką przemowę, do której jeszcze chciałbym się potem odwołać i wychodzi ze studia radiowego. Jak ci się podobał ten film? Pamiętam, że miałeś jakieś zastrzeżenia do niego, prawda? Tak, ja miałem dużo zastrzeżeń do niego. To jest też istotny film pod tym względem, że on faktycznie wiele tych czynników gdzieś tam mapuje. I mnie bardzo cieszy w ogóle to, że możemy sobie o nim porozmawiać w kontekście bezsenności, bo właściwie nie mielibyśmy lepszych alternatyw. Znaczy, jak sobie gdzieś szukałem w ogóle innych filmów o bezsenności, no to nie wiem, mielibyśmy do czynienia z jakimś tam Mechanikiem z 2004, nie? Albo z jakimiś takimi rzeczami bardziej, które pokazują jakąś nie tyle bezsenność, co jakąś psychozę tej bezsenności, jakieś w ogóle, wiesz, szaleństwo w taki dziwny sposób. Ten film jest natomiast bardzo taki kameralny i powiedziałbym przyziemny. Znaczy tam nie ma jakiegoś umiłowania obłędu, tam nie ma jakiegoś epatowania w ogóle tym szaleństwem, tylko widzimy faktycznie no, tego chłopa, który się w ogóle zupełnie sypie na naszych oczach. Co też istotne, wydaje mi się, że warto wskazać na to, że on miał już jakby wiele problemów, zanim w ogóle go poznajemy, nie? To wydaje mi się jest bardzo ważne też, że Jan jest osobą, która... Pierwsza relacja, jaką widzimy Jana z kobietą, to jest jego relacja z kochanką. Później dowiadujemy się, że Jan ma jeszcze poza tą kochanką żonę. Dowiadujemy się też, że ma byłą żonę, z którą ma syna. I dowiadujemy się w ogóle, że Jan jest jeszcze skłonny wdać się no, w romans albo jakoś tak spoufalać się z kobietą, która dzwoni do niego na te właśnie nocne rozmowy, tam z Iwoną bodajże, i on jest skłonny się z nią spotykać, więc jakby Jan właściwie sam nie do końca wie, czego chce w tej przestrzeni miłosnej. Jest zupełnie człowiekiem bardzo takim, można powiedzieć, pogubionym. On też nie wie, jak się odnosić do tych ludzi do końca, sam nie wie, jak sobie z tym wszystkim radzić. I wydaje mi się, że w całym filmie, tak paradoksalnie, Jan jest najmniej istotną postacią. W tym sensie, że Jan nawet jako sama postać, on nie doświadcza czegoś takiego jak bezsenność sama w sobie. Znaczy on owszem ma ten problem, że chodzi do pracy na nocną zmianę, nie? To jest jakby jego problem. No ale on później wraca z tej pracy i sobie śpi cały dzień. I właściwie to jest ten problem, że on traci kontakt ze światem dnia, nie wie co się dzieje w jego rodzinie, nie wie co się dzieje dookoła, no bo śpi, nie? Jan nie ma problemu z bezsennością, bo śpi. To co jest bardziej interesujące, to jest to, jacy ludzie do niego dzwonią. Że faktycznie mamy te nocne rozmowy i to, w jakiej logice oni się poruszają, to, co oni wypowiadają, to jak Jan też na to reaguje w nocy, bo on też wspomina o tym przy tej rozmowie z psychologiem, jak ten psycholog do niego przychodzi, do tej audycji dołącza na moment. I ten psycholog zauważa, że no teraz pan Jan jest bardzo spokojny, nie? Że on jest wyluzowany, on jakby nie ma tego napięcia, które przyniósł na terapię, tylko siedząc na tej audycji w nocy, czekając na telefony, Jan jest wyjątkowo w ogóle rozluźniony. Więc tutaj się właśnie zmienia w ogóle percepcja tej rzeczywistości, kiedy on wchodzi do tego studia. Wydaje mi się, że też istotne jest to, jak nam te rozmowy są pokazywane, bo one są pokazywane w sposób taki bardzo chaotyczny, pocięty.
często, to ja mam wrażenie, że każda ta rozmowa jest w ogóle w jakiś sposób zakłócona. Że ona się na przykład urywa, ona się na chwilę przerywa, albo jakoś kadrowanie jest zmieniane na tyle, że tam się dzieje dużo niepokoju w ogóle. Widz jest jakby przekonywany do tego, że tam się wydarza coś niepokojącego. I to jest też, wydaje mi się, zabieg, który trochę pokazuje właśnie tę logikę nocy, w sensie, że gdzieś dodaje tego klimatu niepokoju, który jest niejako oczywisty, ale też jest właśnie ciągle obecny i ciągle w jakiejś eskalacji, nie? Więc to są, wydaje mi się, najistotniejsze wątki na poziomie jakiejś formy i w ogóle przestrzeni między bohaterami, o których też nie wspomniałeś, a myślę, że warto dodać. Wiesz co, ja nie miałem i w zasadzie nie mam do tej pory jakichś wielkich zastrzeżeń do tego filmu, ale on jakby u mnie recepcja tego filmu jest trochę inna niż recepcja innych, bo ja mam wrażenie, że trochę miałem w ogóle zawieszony zmysł krytyczny w czasie oglądania go, bo sądzę, że to jest taki film, który bardzo bazuje na nastroju, na budowaniu nastroju i ja właśnie od samego początku, bo on w ogóle się zaczyna już w taki sposób, jak dla mnie hipnotyzujący od tych nocnych audycji. No i ja od samego początku czułem się taki urzeczony tym nastrojem, wiesz, że właśnie jakby masz rację, że bardzo, bardzo trudno jest tak naprawdę znaleźć filmy o bezsenności, takie, które by pokazywały taki nastrój, a on częściowo go pokazuje. Ja nawet, wspomniałeś o tych kilku tytułach, ja nawet na jakiejś grupie filmowej zapytałem o filmy o bezsenności. Ludzie mi wymieniali w komentarzach i podali między innymi takie tytuły: Fight Club, Bezsenność z 2002, Bezsenność w Seattle, Taksówkarz, Orły Temidy, Rekwiem dla snu, Insomnia, Sposób na bezsenność, Memoria, Gdy sen nie nadchodzi, Między słowami, Mechanik właśnie, Tak. Toksyczny świat. Tych tytułów jest trochę, ale one są takie, no żaden się nie nadaje lepiej niż Ćma. Chciałem, żebyśmy się zatrzymali jeszcze przy tych myślach, przy myślach bezsennej nocy, bo to jest taki temat ciekawy dla mnie. Już krótko trochę o tym rozmawialiśmy, mówiłeś, że to są takie myśli bez odwołania. Jak ja sobie jakby zastanawiam się nad tym, jak to wygląda z mojego punktu widzenia, jak wyglądają te myśli bezsennej nocy, jak ty się czujesz, kiedy właśnie leżysz w nocy w łóżku i nie możesz spać. To ja mam wrażenie, że to są takie myśli dławiące bardzo. To jest moje pierwsze skojarzenie, że ja mam z takich bezsennych nocy takie doświadczenie, jakby ktoś mi dosłownie stanął butem na gardle i że ty masz takie poczucie aż takiego dławienia w sobie. I to wygląda w taki sposób, że no nie wiem, te moje bezsenne noce, one są takie bardzo nihilistyczne, takie, że w zasadzie każdy problem, o którym myślisz, przychodzą ci do głowy jakieś problemy i one się ciągną po horyzont i one są takimi problemami absolutnymi. I o to właśnie już częściowo odpowiadałeś, ale o to cię chciałem zapytać, bo mówiliśmy o tej logice nocy, czy te myśli, które my mamy w nocy, te myśli, które mają ludzie, którzy dzwonią do Jana, to są myśli, które jakąś prawdę ukazują, czy one są bliższe prawdy, czy to są raczej jakieś takie zniekształcenia rzeczywistości? Bo z drugiej strony z tymi myślami też jest tak, że właśnie w czasie bezsennej nocy każda myśl się przeobraża w jakiegoś takiego upiora w ogóle, który ci przesłania wszystko i ja to tak sobie wyobrażam, że czasami jak ja śpię u siebie, to czasami tam przez zasłonięte żaluzje takie cienie padają tam na ściany i te myśli bezsennej nocy, one właśnie tak wyglądają, jak jakieś takie upiory z prozy Edgara Allana Poe, powiedzmy. Każda najdrobniejsza myśl się przeobraża w takiego upiora. Więc ja mam takie doświadczenie ambiwalencji, że z jednej strony ta bezsenność cię otwiera na jakąś prawdę, ale z drugiej strony też na fałsz ewidentnie, bo jest dużo jakiejś przesady i takiej egzaltacji, czegoś w tym rodzaju. Jak myślisz? To znaczy, wydaje mi się, że tak, i to widać też trochę po tych rozmowach w filmie, które jak się pojawiają, to zdają się być powodowane jakąś nagłością, nie? Jakimś momentem w ogóle nagłej decyzji i też warto zaznaczyć, że osoby dzwoniące do tej audycji, one poruszają zupełnie różne problemy. Znaczy, to nie jest jakiś typowy problem egzystencjalno-metafizyczny związany z jakimś niepoukładaniem się w świecie, a po prostu rzecz bardzo prosta, typu źle się czuję w mojej pracy, albo mój chłopak mnie nie chce. Nie? W sensie to też są duże problemy, ale chodzi o kwestię tego, w jaki sposób jest to wypowiadane, że jakby ten problem niejako prozaiczny, który jest de facto powszechny,
tej nocy on rośnie do rangi czegoś, co musi być wypowiedziane już teraz w tej chwili na audycji publicznej, nie? No widać, że to jest jakby puchnięcie tej myśli nocą, nie? Że ona jakby rozrasta się do takiej skali, że trzeba ją w końcu wypowiedzieć. Więc wydaje mi się, że to jest szczególnie zauważalne, bo wydaje też mi się, że w filmie nieszczególnie mamy do czynienia z przykładem jakimś faktycznie dramatycznym i takim ciężkim. Teraz sobie staram się przypomnieć te rozmowy, jakie tam się wydarzały. Pamiętam właśnie ten przykład, że ktoś miał problemy w pracy, że dzwoniła ta kobieta, która też miała problemy w pracy i czuła się samotnie. Był też przykład faceta, który dzwonił, że właśnie rodzi mu się dziecko, co no, aspekt pozytywny, i taki też, który mówił, że za 10 godzin ma sprawę rozwodową bodajże, nie? Coś takiego. Tak, wiesz co, ja przeczytam jeden fragment dialogu, on właśnie tak dobrze ilustruje, jak te rozmowy wyglądają. No, pewnie. Niech mi pan obieca, że pan mi pomoże. Tego nie mogę zrobić, to byłoby nadużycie zaufania. Tak, ja wiem, ale niech mi pan obieca. Dobrze, obiecuję. Jak ma pani na imię? Anna. To słucham, pani Aniu. Bo widzi pan, wszystko stało się obojętne, beznadziejne. W Warszawie skończyłam tylko technikum gastronomiczne i teraz zaczęłam pracować w takiej restauracji. No i? Tu jest okropnie. No, niech pani mówi. Bo to nie jest w ogóle praca, to nie jest życie. Wszystko jedno, tu czy tam. A gdzie by pani chciała pracować? Znaczy jak pracować? Chciałabym rano mieć coś prawdziwego do zrobienia. Pani Aniu, ma pani bliskich, rodzinę? Tak, mam, ale co z tego, skoro ja sama nie jestem nikomu potrzebna? A przyjaciół, rówieśników? Też mam, ale to nie pomaga. Przeciwnie, to pogarsza wszystko. Kiedy się to wszystko skończy? Ja po prostu teraz zrozumiałam, poczułam, że jest tylu ludzi na świecie, że ja właściwie nie jestem potrzebna. No, więc ona tutaj wspomina o tej pracy, ale właśnie to jest słuszne, o czym mówisz, ale tutaj jest tak, że jak ludzie dzwonią nawet z takimi błahymi z pozoru problemami, to one właśnie się jawią jako koniec świata przecież, nie? To jest wyraz jakiejś depresji, jakiegoś takiego stanu depresyjnego, poczucia zniechęcenia i właśnie tego, że w zasadzie no, ta ciemna noc, nie widzisz ta ciemna noc, widzisz tylko problem, nie widzisz naprawdę żadnego światła w tej sytuacji i tak się zazwyczaj zachowują ci jego rozmówcy. Tak, dobrze, że to też przytoczyłeś. Warto zaznaczyć, że w ogóle fabularnie Ania później trafia do pracy w tej stacji radiowej. To też jest ciekawe, że Jan jakby angażuje się i faktycznie inicjuje prawdopodobnie to, żeby ona mogła dostać tę pracę tam. To też stawia nam pytanie o to, jaką rolę właściwie, jaką funkcję pełni Jan, który w ogóle no właśnie decyduje się na taką ingerencję. To są takie problemy. Dla mnie te dialogi w filmie, większość tych dialogów jest naprawdę bardzo dobrze napisana i to też zrobiło na mnie wrażenie, bo tutaj to, co mówi ta Ania, to jest naprawdę taki głos, który dobiega z nocy właśnie i to są jakby ty możesz rozpoznać, jak dostajesz wiadomość od kogoś, to możesz rozpoznać, czy on myślał o tym w ciągu dnia, czy myślał o tym w ciągu nocy. Tak jak właśnie czytasz książki Ciorana i widzisz, że on pisał te rzeczy w ciągu nocy. I na przykład jeśli chodzi o te myśli właśnie bezsennych nocy, to w moim przypadku jest tak, że ja mam ostatnio w ogóle mam coraz więcej rozterek związanych z przemijaniem i właśnie w czasie tej bezsennej nocy najczęściej o tym przemijaniu rozmyślam. I to są takie myśli właśnie, jak mówisz, bez odwołania. Miałem taką noc jakiś czas temu, bo nie tak dawno miałem 33 urodziny i pamiętam, że się obudziłem w trakcie nocy i sobie przypomniałem, że dopiero co miałem 29 i że w ogóle jak to jest możliwe, że byłem przed 30, że z kimś rozmawiałem, a teraz mam te 33 urodziny. No i to w ogóle jest problem przemijania, że przemijanie cię tak przypiera do muru, bo nie możesz cofnąć czasu, nie możesz go zatrzymać. Po prostu sobie uświadamiasz, że ten czas płynie, kolejnego dnia będzie płynął, kolejnego i że wszyscy ludzie się starzeją, że rodzice się starzeją, bliscy się starzeją. I to właśnie te myśli o przemijaniu, jak dla mnie, one są bardzo charakterystyczne dla tych bezsennych nocy. I nawet mogę ci przeczytać fragment. Dostałem taką wiadomość niedawno od bliskiej osoby. Dostałem tą wiadomość i od razu sobie pomyślałem, że to jest myśl zrodzona w nocy dokładnie. I ona w ogóle jak dla mnie brzmi podobnie jak te rzeczy, które mówią ludzie, którzy dzwonią do Jana. Taką wiadomość dostałem. Nie radzę sobie z przemijaniem. Niedowierzanie, żal i ból. Jakim przemijaniem? Życiowym. Ciągle się czuję, jakbym miała 18 lat
i dziwi mnie odbicie w lustrze i data na dowodzie i oczekiwania ludzi i rodzice. Nie rozumiem, dlaczego się starzeją. Dla mnie ciągle mają po 30 lat. Jakbyśmy mieli być poza czasem wszyscy. I czasem mam takie ataki paniki, jak sobie to wszystko uświadomię. No i czytasz coś takiego i widzisz, że to jest myśl zrodzona w nocy, prawda? Że to jest właśnie taka charakterystyka tych myśli. Tak, tak, tak. I po tym wszystkim w ogóle ciekawe jest to, o ile po nastaniu dnia można przejść do porządku dziennego, bo dla mnie to jest też zastanawiające. W sensie takim, że kiedy się konfrontujesz z tymi myślami, albo nawet decydujesz się na to, żeby je napisać komuś, albo powiedzieć komuś, albo zrobić z tym cokolwiek, albo udać się zasnąć, albo dotrwasz do początku dnia, mam wrażenie przynajmniej, to jest też może z osobistych doświadczeń niż czytania jakichś takich innych rzeczy, że generalnie można mieć jakieś poczucie tego, że to było zupełnie nieadekwatne. W sensie, że przejście do porządku dziennego nagle daje takie poczucie, że w sumie to przemijanie to jest w sumie taka rzecz oczywista, nie? W sensie, że no tak, jestem w stanie się z tym pogodzić. Nie mogę, nie wiem, iść do pracy, iść na uczelnię, spotkać się z kimś, robić cokolwiek. I to jest właśnie o tyle zastanawiające, że czasem się to uda, czasem się to pewno nie uda, nie? I czasem gdzieś część tej nocy jeszcze może się przenieść do porządku dziennego, ale to w jakiś sposób jednak mimo wszystko, kiedy te noce i myśli nocą jawią się jako takie ostateczne, jak bardzo one stają się często miałkie, albo nie wiem, no wydaje mi się, że w ogóle można się spotkać z pewnego rodzaju poczuciem wstydu za to, co się myślało w nocy, nie? W sensie można mieć jakieś w ogóle, nie wiem, poczucie winy, poczucie słabości, poczucie zupełnej nieadekwatności tych myśli w związku z tym, jak się faktycznie funkcjonuje za dnia. W przypadku nocy właśnie, kiedy jest gdzieś tam porzuconym, ma się większą może potrzebę w ogóle wypowiedzenia tego wszystkiego, albo spisania tego wszystkiego, albo w ogóle nie robienia niczego, w sensie, bo to też jest jakby inna perspektywa, kiedy osoba zamknięta w tym wszystkim nie podejmuje żadnej aktywności i próby tego, aby to jakkolwiek zobiektywizować, nie? Mi się też podoba, w jaki sposób o tym Blanchot pisze, o którym wspomniałem, bo on zauważa też właśnie te upiory, o których ty wspominasz. On je przywołuje w jednym fragmencie, pisząc, że właśnie wszelkiego rodzaju upiory, omamy, jakieś takie natrętne myśli, to są właściwie rzeczy, które są, ja teraz tak parafrazuję, że to jest jakby ostatnia linia obrony przed tym, co faktycznie daje nam bezsenna noc albo noc tak zwana inna. Że jakby noc inna powinna być doświadczeniem pustym zasadniczo. Tam nie powinno być miejsca na jakieś szczególne problematyzowanie danych kwestii. To powinno być po prostu wynurzenie w coś, co jest zupełnie puste i pod tym względem też inne, nie? W sensie nie jakoś sproblematyzowane w to, że ja na przykład przemijam albo tracę pracę, a powinno być czymś zupełnie innym. Powinno być mierzeniem się z jakimś w ogóle zupełnie obcym czynnikiem. Dlatego też go porównuję do Jana od Krzyża, bo to jest też trochę to, nie? Że tam chodzi jakby o coś innego, o coś większego od tych problemów, które faktycznie się pojawiają w nocy. Więc te problemy byłyby czymś wtórnym wobec tego, czym faktycznie byłaby ta inna noc. No ten Jan od Krzyża, jeżeli ja go dobrze rozumiem, to on w ogóle pisze o tym, że w czasie tej ciemnej nocy, przy czym też trzeba zaznaczyć, że to pojęcie ciemnej nocy u Jana od Krzyża, ono jest metaforyczne bardzo, więc tutaj jakby ja nie sądzę, że musi chodzić o bezsenną noc, to jakby możesz mieć doświadczenie ciemnej nocy w środku dnia, prawda, wśród ludzi, jeżeli dobrze rozumiem te jego słowa, ale z tego co rozumiem, to on twierdzi, że właśnie jakby ty nie powinieneś się skupiać na takim dyskursywnym myśleniu, że jakby w czasie tej ciemnej nocy ty musisz, to jest bolesne doświadczenie, ale człowiek się musi wprowadzić w taki stan jakiś receptywny i taki kontemplatywny, prawda? Że to nie jest tak, że jakoś obsesyjnie, kompulsywnie myślisz o pewnych rzeczach, tylko raczej się otwierasz na coś, co ma przyjść do ciebie. No i ja rozumiem, że w tym przypadku ma to przyjść z zewnątrz, to ma być jakiś taki stan anagogiczny, w ogóle podnoszący człowieka gdzieś, podnoszący go w kierunku Boga. Ale ciekawy jest ten temat, o którym wspomniałeś bardzo, o tej logice dnia właśnie. Nawet w filmie jest taka scena, że Jan wychodzi taki zmaltretowany po nagrywaniu tej nocnej audycji, po prowadzeniu jej i mija się chyba z byłą żoną, z tego co pamiętam, która prowadzi audycję dzienną. I
to jest tak, że ona właśnie żyje dniem i ona mówi, że ona przychodzi, ma prowadzić tą audycję, on kończy swoją, ona ma zaczynać prowadzić i ona mówi, że właśnie wraca z porannego joggingu, bierze prysznic i tam z entuzjazmem przystępuje do pracy. I widać, że oni żyją w zupełnie innych światach właśnie, że to są inne światy, ten świat nocy i świat dnia. I też a propos tego słońca, ja się całkiem zgadzam z tobą, że to tak jest, że jak ty wspominasz sobie za dnia te myśli, które miałeś w nocy, to one się wydają takie totalnie egzaltowane, takie melodramatyczne czasami. I ja też sobie myślałem w tym kontekście o Platonie, że Platon, on był, z mojego punktu widzenia, on jest filozofem słońca. Ta metaforyka słońca się pojawia w jego pismach, że jakby z tym słońcem, człowiekowi jest potrzebne stanie w blasku słońca na wielu poziomach, w takim sensie i dosłownym, i metaforycznym. I trochę jest tak, że jak ty w nocy właśnie przychodzą ci te różne myśli do głowy, to one się jawią jako pewne problemy i ten twój mózg pracuje nad tymi problemami, ale on trochę chodzi na jałowym biegu i ty widzisz te problemy jako jakieś problemy do rozwiązania. Masz potrzebę, żeby je rozwiązać i wtedy się zaczyna takie dyskursywne myślenie, a tak naprawdę właśnie ono nie jest potrzebne i wydaje mi się, że to jest tak, że słońce, jak ty wyjdziesz w dzień na zewnątrz, właśnie staniesz w tym słońcu dosłownie i metaforycznie, to słońce po prostu rozpuszcza te problemy. I to z kolei mi się kojarzy trochę z Wittgensteinem też, że jakby z taką myślą, że problemy filozoficzne nie są do rozwiązania, tylko bardziej chodzi o to, żeby sobie zdać sprawę, że to są pseudoproblemy i że właśnie one w blasku słonecznym się rozpuszczają. To znaczy, to nie chodzi o to, że ty masz je rozwiązywać, tylko widzisz, że to nie są realne problemy, tylko że one się zrodziły w jakiś niewłaściwy sposób. No i w tym sensie właśnie to słońce cię jakoś leczy też tak intelektualnie czy filozoficznie. Tak, to jest ciekawe. Ja bym miał tutaj problem z uznaniem tego, że światło rzeczywiście miałoby nam naświetlać stan rzeczy, z którym mielibyśmy się jednoznacznie pogodzić, że w sensie, że miałaby być to jedyna opcja. Ja dlatego gdzieś też lubię ten nie tyle dualizm, co właściwie pluralizm i jednego i drugiego, że jest miejsce jakby i na jedną i na drugą logikę i że żadna właściwie nie jest mniej lub bardziej uprzywilejowana. Więc dlatego wydaje mi się, że tutaj w ogóle to poczucie wstydu, które może przyjść za dnia, albo właśnie jakieś poczucie nieadekwatności i egzaltacji, ono jest równie nieuzasadnione, jak może nadmierna egzaltacja nocą. Nie wiem, czy to jest jasne, ale wydaje mi się, że ono ma jakby równy status niepewności na tym poziomie, że jest takim samym zafałszowaniem obrazu, jak i to zafałszowanie, do którego dochodzi w nocy. I tutaj właściwie trudno wypracować jakikolwiek konsensus, nie? Że właściwie można po prostu jakoś układać się z jednym i jakoś układać się z drugim. To, co jest, wydaje mi się, bardziej istotne w tym wszystkim, to to, że noc jest zwykle tym, czego nie doświadczamy, w sensie w życiu. Że jakby noc, która jest nocą przespaną, właściwie ulega zupełnej anihilacji. Nie ma nocy, w której się śpi. Można by tak nawet radykalnie powiedzieć. Więc w tym sensie logika nocy jest czymś, co samo w sobie jest jakoś marginalizowane. Jest czymś, co przychodzi na drugi plan i dlatego też może stawać się ciekawe. I dlatego też może stawać się czymś, co wydaje się w ogóle wtórne wobec dnia. Gdzie zasadniczo wydaje mi się, że to są rzeczy dość równorzędne. W sensie są na bardzo równym poziomie i nie odnosi się to tylko do tego jednego cyklu, ale do tego też, jakie myśli są mniej lub bardziej uzasadnione, nie? Czy te, czy te, czy to jest bliżej prawdy, czy to jest bliżej prawdy, czy moja obawa o przemijanie jest bardziej prawdziwa niż, nie wiem, niż moja radość z pracy, którą wykonuję za dnia. No nie wiem, pewno i to jest uzasadnione. Nie? I to, co też wspomniałeś o Janie od Krzyża, tam się faktycznie nie pojawia bezcenność. Nie? W sensie ja mam wrażenie, że w samych pismach Jana od Krzyża w ogóle nie chodzi o bezcenność. Oczywiście jest to jakaś metafora w ogóle tego, jak można się odnieść do życia w wierze albo życia w jakimś kryzysie i tak dalej. Ale właśnie nadal wydaje mi się, że posługiwanie się metaforyką nocy, która jest doświadczana, to samo się pojawia u Blanchota i Ciorana i w ogóle o pisarzach, którzy jakoś piszą o nocy. Noc, która jest doświadczana, z definicji jest nocą bezcenną. W sensie, wiesz, jakby nie da się na przykład pisać o dniu, który został w pełni przespany. Nie masz żadnego doświadczenia dnia, który spędziłeś całkowicie we śnie. Tak samo nie masz doświadczenia nocy, którą przespałeś, nie? Więc kiedy piszemy mówimy
o tym, co pojawiło się w nocy, no to zakładamy niejako, że ta noc musiała być bezsenna, nie? Wiesz co, te rzeczy, o których mówisz teraz, tutaj jest sporo wątków, ale one się bardzo mi kojarzą właśnie z tym, co chciałem powiedzieć, bo ja bym na pewno bronił tezy, pomimo tego, że się zgadzam, że tak jest, że jest taka niewspółmierność tej logiki nocy i logiki dnia, ja bym bronił tezy, że doświadczenie bezsennej nocy to jest doświadczenie bardzo takie filozoficzne, usposabiające człowieka filozoficznie i w tym sensie ono jest dobre i przydatne. I mi się to kojarzy, o to też chciałem cię zapytać, bo myślałem sobie o tym w ten sposób, że to doświadczenie bezsennej nocy, ono też trochę, ono ma jakiś związek ze śmiercią, z myśleniem o śmierci. I ja, jak wiesz, ja się interesowałem Heideggerem przez długi czas i też u Heideggera na mnie robiły wrażenie takie myśli, że człowieka indywidualizuje myślenie o śmierci właśnie, że ty jesteś tłumem, jesteś nieprawdą, tak jak pisał Kierkegaard do pewnego momentu, ale kiedy zaczynasz myśleć o tym, że ty naprawdę masz umrzeć, że to nie jest jakaś gdzieś zasłyszana plotka, jak kto inny powiedział, tylko że masz umrzeć, to jest takie doświadczenie, które cię przekształca twoje życie z życia w egzystencję właśnie, czyli w takie doświadczenie bardziej samoświadome i to jest takie doświadczenie, które cię indywidualizuje. I ja pamiętam, że pisał o tym Heidegger, o tym, że ty masz zdecydowanie, nie masz unikać tych myśli o śmierci, tylko masz zdecydowanie ku nim wybiec. I potem Levinas też to rozwijał. I pamiętam, że Levinas pisał o tym, że tak jest, że właśnie jak my szukamy czegoś takiego, co człowieka naprawdę indywidualizuje, co sprawia, że on się staje jednostką, to jest właśnie to wybieganie ku śmierci, myślenie o śmierci. I ja też myślę sobie o tym, że jak się zastanawiamy nad tymi myślami bezsennych nocy, nad takimi myślami, z których się zwierzają ci słuchacze radiotelefonu, ci, którzy dzwonią do Jana, to one też mają coś wspólnego ze śmiercią. W takim sensie, że jest tak Ratzinger powiedział, że śmierć to jest brama, przez którą metafizyka wkracza w nasze życie. I ja tak sobie wyobrażam śmierć, że to jest pewna brama, którą trzeba będzie przekroczyć, a ta bezsenna noc to jest trochę taki przedpokój, że ty jakby nie podchodzisz do samej bramy, ale jesteś sam wrzucony do jakiegoś ciemnego pokoju i możesz sobie ten ciemny pokój wyobrażać jako taki przedpokój, gdzie ta śmierć, ona gdzieś migocze na horyzoncie. Jak myślisz, można tak powiedzieć, że ta właśnie jakby, że ty czujesz tą śmierć wtedy, kiedy się budzisz w nocy? To znaczy, tak, wydaje mi się, że jak najbardziej. Ja też, wydaje mi się, w dużej mierze podzielam twoje intuicje. Może kiedyś podzielałem je jeszcze bardziej, ale nadal je podzielam, że faktycznie jest to doświadczenie, które wpływa albo podsyca w ogóle wolę filozofowania, wolę zajmowania się czymś takim jak filozofia w szerokim tego słowa znaczeniu, najszerszym. Wcześniej, jak mówiłem o tym, że rozumiem też, że nie jest to czynnik jakoś wymagany albo nie jest to czynnik jakoś najistotniejszy, no to robię to raczej z takiej przekorności, zakładając, że jakby filozofia, jej rozgałęzienia, jakby wyobrażam sobie filozofa, który w ogóle nie interesuje się ani problemem śmierci, ani nie doświadczył nigdy chociażby bezsennej nocy, może sobie spać pięknie zawsze 9 godzin wstając uśmiechniętym. Nie wiem, może wtedy jest Platonem albo kimś takim, może wtedy zajmuje się jakąś ściśle racjonalną filozofią analityczną, no wszystko spoko, nie? W sensie jest miejsce na to i na to, na pewno. Więc zakładam, że można by głosić na przykład filozofię pełnej afirmacji i filozofię skrajnie w ogóle jakąś tam optymistyczną, pozytywną i taką no, z równie dużym ciężarem linii argumentacyjnej, jak w przypadku filozofów, którzy gdzieś tam poruszają się albo gdzieś tam sąsiadują z tą logiką nocy, nie? Że jakby jedno i drugie może się jak najbardziej realizować. Ale wydaje mi się, że tak, no, znaczenie tych myśli samo w sobie, tak jak powiedziałeś, może otwierać na metafizykę, może też otwierać na coś zupełnie innego, na jakąś ogólną podejrzliwość i w ogóle postulowanie jakiejś bezzasadności tego, co się robi w przeciągu dnia. To są też bardzo subtelne rzeczy, nie? Kiedy pojawia się pytanie właściwie,
po co ja się zachowuję tak, jak się zachowuję w przeciągu dnia? Po co realizuję moje obowiązki? To jest w sumie też trochę problem, który dotykał naszej wcześniejszej rozmowy, nie? Człowieka, który śpi, który zaczyna się wycofywać ze swojego życia, który mógł sobie właśnie postawić to pytanie, że w sumie po co ja idę na egzamin, nie? W sensie, jakie to ma znaczenie? I też można by zakładać, że to jest pytanie, które mogło się pojawić w nocy. W sensie z tym ciężarem, który w ogóle pozwolił mu na dokonanie tej decyzji, nie? To taki temat, o którym można byłoby długo rozmawiać. Ja nie jestem przekonany, czy jest tak, jak mówisz, bo jakby z mojego punktu widzenia jest tak, że filozofia, ona się splata bardzo mocno z indywidualizacją, z tym, że właśnie jakby ty się jakoś indywidualizujesz. To się też łączy z tematem tej naszej poprzedniej rozmowy o filmie Człowiek, który śpi, czyli z samotnością. Nie wiem, czy właśnie można być filozofem, wykształcać w sobie filozoficzną wrażliwość bez tego doświadczenia samotności właśnie. A ciekawe jest to z tą bezsennością, że to jest też doświadczenie takiej absolutnej samotności, prawda? Ja to tak odbieram. To też się wiąże z naszą poprzednią rozmową, że ty jak się budzisz w środku nocy, i w ogóle też chciałem wspomnieć a propos tej śmierci, a propos tego, co ty powiedziałeś wcześniej, że tak napisał, zdaje się, Epikur, że my nie mamy doświadczenia śmierci też, bo dopóki żyjesz, to śmierć nie występuje w twoim życiu, jak już umierasz, to nie doświadczasz tego umierania, po prostu znikasz, znika cały horyzont twojego doświadczenia. I ze snem jest właśnie tak, jak ty mówisz, że z nocą, że my nie doświadczamy nocy, bo śpimy, doświadczamy po prostu jakby takiego kontinuum dnia, kontinuum bycia świadomym, a z tą bezcenną nocą jest tak, że to jest trochę taka anomalia, że ty się budzisz wtedy, kiedy się nie powinieneś obudzić, prawda? Powinieneś spać, a świat śpi wokół ciebie, a ty się budzisz i nawet jeżeli się budzisz śpiąc obok kogoś, to i tak jesteś absolutnie samotny w jakimś sensie, prawda? Właśnie w związku z tym, że to jest takie anomalne doświadczenie, że wstajesz wtedy, kiedy nie powinieneś wstawać. I no właśnie jakby według mnie to doświadczenie tej samotności jest tutaj istotne, ale też, kurczę, no właśnie jeśli chodzi o tą bezcenną noc jako doświadczenie filozoficzne, to ja myślę, że to jest cenne, bo właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, wtedy z mojego punktu widzenia te myśli często są takie zhiperbolizowane, ale nam właśnie przychodzą do głowy takie myśli jakieś metafizyczne, egzystencjalistyczne, właśnie na przykład taka myśl, która się pojawia w śmierci Iwana Ilicza, Lwa Tołstoja. Może moje życie było nie takie, jakie powinno być. Może moje życie jest nie takie, jakie ma być. To są takie myśli, które też się rodzą w czasie bezsennej nocy i które z mojego punktu widzenia, w związku z tym, że ja się właśnie interesowałem filozofią od zawsze, myślę, że my powinniśmy o tym myśleć przez cały czas. No, powinniśmy stawiać sobie takie pytania na jawie. Czy być może żyje nie tak, jak należy? Etyka powinna być wyjątkowo istotna. No ale właśnie czasami jest tak, że my o tym nie myślimy, nie stawiamy sobie tych pytań, a one się nam narzucają właśnie w czasie tej samotności i bezsennej nocy. Tak, to też mi się kojarzy z tym, gdzieś tam też wyczytałem, że bezcenna noc kojarzy się, znaczy bezcenna noc polega trochę na tym, że ciągle szukasz miejsca na to, aby się ułożyć w łóżku. Szukasz tej jednej odpowiedniej pozycji, która pozwoli ci zasnąć. I pytanie, na ile to właśnie nie jest trochę to, o czym ty mówisz, tylko no trochę bardziej eskalowane, w sensie rozciągnięte na rzeczywistość, że no właśnie filozofia jako myślenie o tym, w jaki sposób można się w ogóle ze światem ułożyć, nie? Na jakichś dogodnych warunkach, żeby właśnie przeżyć swoje życie w jakiś sposób, nie wiem, w miarę satysfakcjonujący. Nie chcę użyć słowa poprawny, nie? Ale w sposób, w jaki będzie zadowalający dla ciebie samego. No wiesz co, w tym kontekście chciałem zapytać o to, o czym już też rozmawiamy częściowo, właśnie nawiązując do tego Jana od Krzyża znowu, bo właśnie jak ja go czytałem, to on pisze o tym, że ta ciemna noc, ona ma różne etapy u Jana od Krzyża, to jest noc zmysłów i noc ducha. I o tym ci wspomniałem, jak rozmawialiśmy, że to mi się kojarzy mocno z Sokratesem, w ogóle z metodą sokratyczną, tylko która występuje na jakimś innym poziomie, bo u Sokratesa z tą metodą sokratyczną było w taki sposób, wyglądała sytuacja w taki sposób, że Sokrates rozmawiał z ludźmi tam chodząc po Atenach i jak się konfrontował z kimś konfrontował się z jakimś swoim rozmówcą, to najpierw był ten etap elenktyczny, kiedy Sokrates zadawał pytania swojemu rozmówcy i jakby doprowadzał do tego, że rozmówca się pogrążał w stanie dezorientacji i tego, że orientował się, że on nie wie pewnych rzeczy. Sądził, że coś wie. Sokrates tak prowadził dyskusję, że ten rozmówca się zapętlał i orientował się, że on nie zna odpowiedzi. I to był taki etap, ten etap elenktyczny był etapem oczyszczającym,
A kolejny etap to był etap majeutyczny. Tutaj Sokrates prowadził dalej dialog w taki sposób, że człowiek mógł urodzić pewną prawdę z samego siebie. To Sokrates nie podawał tych prawd, tylko człowiek sam, ten jego rozmówca, miał ją z siebie wydobyć. I ja odnoszę wrażenie, że z tą nocą zmysłów i nocą ducha u Jana od Krzyża jest bardzo podobnie. Tyle tylko, że to nie jest doświadczenie takie dyskursywne, jak u Sokratesa, ale właśnie kontemplacyjne, że ta noc zmysłów, ona cię ma, to jest takie bolesne doświadczenie, które macie pozbawić jakichś tam złudzeń właśnie, ale potem możesz się otworzyć, tak jak już mówiliśmy, no, tak, możesz się pogrążyć w takim stanie jakimś receptywnym i może się zrodzić w tobie coś ważnego właśnie. Możesz się otworzyć w przypadku Jana od Krzyża możesz się otworzyć na wiarę i na Boga, jeśli dobrze to rozumiem. Ale jakby co myślisz o tym? Czy można tak interpretować ten film, że właśnie Jan to jest ktoś taki, kto pozostaje na tym pierwszym etapie, na etapie nocy zmysłów i on po prostu to jest taki stan bolesny. Znaczy, no Jan, wspomniałeś o nim, że on w zasadzie nie ma tego doświadczenia bezsenności, ale skupiając się na tym, że on prowadzi rozmowy z tymi swoimi gośćmi i jakby też się karmi tymi ich problemami, nie tylko swoimi. I on jest uwięziony właśnie w ramach tej nocy, ale takiej bolesnej, z której nic nie wynika, tylko się trawi takie bolesne myśli. I on teoretycznie powinien zrobić krok naprzód, być może. Powinien przetrawić to i wtedy się wznieść na jakiś wyższy poziom. A on tego nie robi. Czy można tak to zinterpretować? I czy w ogóle twoim zdaniem tak jest, że z takiej bezsennej nocy się może zrodzić naprawdę coś dobrego i coś konstruktywnego? Wydaje mi się, że tak jak przykładasz te teorie Nocy Ciemnej do filmu, no to można by się z tym zgodzić. W sensie, że jest w ogóle tak jak mówisz, że on się zatrzymuje na tym pewnym poziomie, gdyby chciał zrealizować założenia i wierzyć w ogóle w to, że jakiś postęp może się tutaj dokonać, no to mógłby iść w to dalej. Nie? Trudno jest sobie wyobrazić właściwie, jakby to miało wyglądać, poza może ewentualnym, nie wiem, jakimś nagłym afirmowaniem w ogóle poczuciu misyjności i tak dalej, i tak dalej. Więc może byłoby to jakieś do przekroczenia, ale tutaj jest właśnie istotniejsza, zdaje się, ta druga kwestia. Czy to jest w ogóle możliwe na jakimkolwiek poziomie? Bo sama koncepcja Nocy Ciemnej, Jana od Krzyża, ona niejako jest teleologiczna w tym sensie, że ona nas do czegoś prowadzi w swoim założeniu. Ona jest czymś, jest pewną drogą, która ma cel już wyznaczony. Cel, który daje w ogóle nadzieję łaski w tym wypadku, tak? I domyślam się, że trochę łatwiej jest być w jakimkolwiek kryzysie, mając właśnie tę nadzieję. To mi się też bardzo kojarzy z takimi koncepcjami jak, nie wiem, dezintegracja pozytywna bodajże Kazimierza Dąbrowskiego, albo wszelkich innych teorii, które jakkolwiek zakładają, że niezbędnym jest to, aby dokonać jakiejś, nie wiem, jakiejś straty, jakiegoś ubytku po to, aby coś w człowieku się przemieniło, nie? Tak jak bezsenna noc miałaby być tym, co człowieka przemienia. Też chyba Nietzsche bardzo dużo o tym pisał, że właśnie to musi być po prostu totalna destrukcja wszelkich wartości, aby zrodził się nad człowiek. To wielkie uproszczenie, ale jakby po prostu staram się tym posługiwać, żeby wskazać na jakąś pozytywną wartość negatywności. Też w tym sensie jeszcze na przykład Katrin Malabu mi się kojarzy jej destrukcyjne dłuto i koncepcja plastyczności, która zakłada, że w jakimś ubytku człowieka też może zrodzić się coś zupełnie nowego. W sensie, że jakieś doświadczenie ubytku też może doprowadzić do pozytywnej przemiany. I tutaj no właśnie, czy to nie jest naiwne w przypadku bezsennej nocy zakładać, że ta przemiana w ogóle się dokonuje? Bo ja gdzieś osobiście stałbym na stanowisku, że ta przemiana może się po prostu nigdy nie dokonać. I to nie jest wina, nie wiem, to nie jest ułomność samej bezsenności albo jakiś błąd w człowieku, który doświadcza jej w taki, a nie inny sposób, co raczej wskazuje trochę na problematyczność tych teorii, które zakładają jakąś celowość w przeżyciu dramatycznym, jakimś kryzysowym i tak dalej. Że owszem, jest szansa na to, aby sobie przekształcić to w cokolwiek, ale to jest szansa, którą można bardzo łatwo przegapić, albo szansa, której nawet można nie dostrzec w żaden sposób. Nie? W sensie wyobrażam sobie naprawdę przypadki zupełnie wyalienowane od jakiegokolwiek działania, przypadki iście tragiczne, które nie wyrażą
niczego za sprawą takiego doświadczenia i nie będą w stanie przekuć tego doświadczenia w nic pozytywnego. I w tym wypadku nie powiedziałbym, że to będzie jakaś ich wina albo powód tego, że nie poznali jakichś teorii albo nie mieli nadziei, tylko wskazuje to raczej na niewystarczalność teorii, które chciałyby traktować o tych kryzysach w sposób jednoznacznie pozytywny i taki celowościowy, nie? Więc tak zakładam. I no też w przypadku bohatera filmu on też się wycofuje w ogóle, nie? W sensie on z tego co rozumiem, bo zakończenie też jest takie trochę tajemnicze, on jednak odsuwa się od tej pracy i po prostu rezygnuje z niej, ucieka, nie? Tam jeszcze jest ta scena, jak on w południe jedzie pociągiem, dosiada się do niego jakiś tam facet i zaczyna mu mówić o innego rodzaju, można powiedzieć, upiorach, które go prześladują, a mianowicie, że widział UFO, nie? I że on za dnia widział UFO i że to jest niesamowite i to jest jakby, wydaje mi się, pewna klamra, która pokazuje, że no tak, mamy zarówno jakieś urojenia nocne, jak i urojenia dzienne, które są w tym filmie zestawiane ze sobą na poziomie symbolicznym. Tak, tak. No właśnie to taki trop, tam pamiętam, że jest parę takich tropów, bo też dzwoni jakaś kobieta do Jana, która też o tym mówi, że się przygląda ludziom i też jakby miała jakieś urojenia. Jest podsunięty ten trop właśnie urojeń, że być może te nocne myśli, że to jest, ja mam wrażenie, że ten film, że to jest jakaś wartość tego filmu, że on ukazuje ambiwalencję tego doświadczenia Jana i on w sumie nie kończy się tak jednoznacznie jakąś puentą, bo on pokazuje, że to doświadczenie tych rozmów jest bardzo cenne, ale jednocześnie pokazuje, że jest w tym jakiś element tych urojeń, prawda? No ale tak jak mówisz, ja przeczytałem w ogóle tę umowę finalną Jana, to jak się kończy w pewnym sensie to jego doświadczenie kapitulacją. Pod koniec filmu Jan wchodzi na antenę i mówi w ten sposób: dobry wieczór i dzień dobry. Tu znowu zespół audycji Radiotelefon. Jak minął Państwu dzień? Bo mnie, muszę przyznać, okropnie. Dręczyły mnie jakieś sny koszmarne. Jest takie powiedzenie, że poranek jest mądrzejszy od nocy, ale coraz częściej mi się wydaje, że to jest nieprawda. Mówi Pan, że ten program Pana przeraża, że nie należy zaglądać pod spód. Słusznie, są granice, nie należy ich przekraczać. Można zobaczyć diabła. Athos, muszkieter, zginął, bo zapalił ląd bomby. Uciekając, zaczął się zastanawiać, jak to się dzieje, że stawia lewą nogę, potem prawą, a w tym czasie podnosi się już lewą. To znaczy, jak to się dzieje, że się dzieje. Przystanął, zaczął się zastanawiać, a bomba wybuchła. Tak, więc należy być miłym. Należy wcześniej kłaść się spać i śnić o uśmiechniętej gębie poranka. No, więc właśnie jakby Jan postanawiał, że będzie śnić o tej uśmiechniętej gębie poranka, prawda? Więc jakby trochę w nawiązaniu do tego, o czym my mówiliśmy, że trzeba na ten dzień się zdać, ale tutaj to się jawi jako, no ja myślę, że można się zdać na dzień w sposób dojrzały i świadomy, a tutaj to bardziej występuje jako taka historyczna kapitulacja właśnie i to kapitulacja podparta fałszem, bo to, co on mówi, jakby w tym jest wiele fałszu, wydaje mi się. Nie wiem, czy się zgodzisz, tutaj z kolei mi się kojarzy z Janem Patoczką. Jan Patoczka pisał o tym, że ludzkie doświadczenie w ogóle ma taką ciemną podszewkę zawsze. Ma jasną stronę i ciemną stronę. I ty nawet jeżeli funkcjonujesz na co dzień dobrze, jesteś tłumem, jesteś jakby związany z ludźmi, skupiasz się na codziennych obowiązkach, to cały czas przeczuwasz, że jest jakiś mrok w życiu, prawda? Jakby to może się kojarzyć ze śmiercią, z jakimiś problemami, ze stratą, z przemijaniem, ale właśnie tutaj o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, że to doświadczenie prowadzenia tych nocnych audycji, ono jest dla Jana takie narkotyczne, uzależniające i mi się wydaje, że ono jest uzależniające, dlatego że jak ty możesz się skonfrontować z tym mrokiem na takim otwartym polu, to jest też dla nas atrakcyjne, prawda? Że jakby zazwyczaj on wyczuwasz podskórnie taki mrok za dnia, a w ciągu nocy możesz naprawdę spojrzeć mu w oczy i jeszcze z kimś o tym porozmawiać i to tak perwersyjnie jest bardzo przyjemne doświadczenie i jakby dlatego ten Jan tak był podatny na to do czasu. Tak, to w ogóle jeszcze w filmie, bo przytoczyłeś tą ostatnią mowę na audycji. To jest ważne, on później zasiada do pianina bodajże, tam pojawia się wątek, kiedy on mówi, że zagram panu kołysankę chyba góralską, którą sam skomponowałem i zaczyna improwizować, zakładam, na jakimś tam fortepianie i śpiewać tekst właściwie wiersza napisanego przez tam jego kolegę i tam się pojawiają też słowa: w milczeniu i cierpieniu rodzi się świat od nowa. To sobie zapisałem, bo uznałem, że właśnie dość istotne w kwestii tego potencjału przemiany
o którym zakładają, że będziemy też trochę mówić. No i pytanie, czy w ogóle rezygnacja Jana z prowadzenia tej audycji nie jest trochę może właśnie jednak dążeniem do tej przemiany, w sensie dążeniem do tego, aby coś się wydarzyło, tylko właśnie w milczeniu i w jakimś takim wyizolowaniu, bo tam się też pojawiają zarzuty w jego stronę, że no on jest tym wentylem, nie? Że on pozwala ludziom mówić, tam się pojawia w ogóle ta perwersja też, o której wspomniałeś, że on mówi, że słuchają nas tysiące ludzi, nie? Albo ten jego kolega z pracy mówi mu, że kim ty jesteś, aby prowadzić spowiedź publiczną, nie? Że po to Luter przybijał tam swoje tezy, że chodziło o to, żeby właśnie się nie spowiadać publicznie, w sensie to się pojawia w tym dialogu. Że właśnie ta publiczna spowiedź jest czymś właśnie takim, co nie powinno mieć w ogóle nigdy miejsca. I Jan gdzieś pod koniec zdaje się może przychylać do tej tezy. I to też jeszcze mi się przypomniało, że w tej ostatniej scenie, jak on gada z tym facetem od UFO, on temu facetowi odpowiada wprost. Znaczy, ja nie chcę tego słuchać. W sensie, on mu po prostu, wiesz, konfrontuje go ze swoją odmową, nie? I mówi, że ja nie mam zamiaru o tym słuchać. To też wydaje mi się być istotne, że może właśnie dochodzi do jakiegoś rozpuszczenia tej perwersji, do jakiejś zmiany w ogóle podejścia do tej nocy, kiedy ona przestaje mieć wymiar właśnie takiego, wiesz, publicznego spowiednictwa albo jakiejś rozmowy otwartej, która, jak on sam zauważa, do niczego nie prowadzi, tak? Przynajmniej taką stawia tam sobie tezę. I zakłada, że jednak, wiesz, to powinno być przeżywane w milczeniu. Tak samo pojawia się scena, kiedy on zwraca zaliczkę za książkę, którą ma napisać i mówi, że on nie będzie pisał, nie? W sensie on nie napisze tej książki. Potem mówią, że jak możesz, tam komercyjny sukces byś osiągnął, że to jest takie ważne, tysiące ludzi słuchają audycji. On mówi, nie będę pisał, nie? Jakby wycofuje się całkowicie z tej przestrzeni w ogóle publicznej, z przestrzeni mowy. Więc to też jest, wydaje mi się, interesujące w kontekście o tym, co mówiłeś, o tej potrzebie w ogóle, wiesz, wypowiadania tego wszystkiego. Z jednej strony myślę, że to śnienie o tej uśmiechniętej gębie poranka, że Jan to artykułuje w taki niewłaściwy sposób, że to jakoś źle są rozłożone akcenty, że to jest takie zbyt histeryczne w jego przypadku. Można byłoby to zrobić świadomie, ale ja nie mam takiego wrażenia, żeby on tak robił. Ja mam wrażenie, że on właśnie ucieka, że to jest jakieś takie defensywne, wymijające, ale z drugiej strony ja to postrzegam jako taką konstatację, która na pewno jest słuszna. Chciałem cię zapytać też, co myślisz o tym, bo ja już pamiętam, że mówiłem o tym w jakiejś rozmowie, chyba w rozmowie Informacja zwrotna z Magdą, czy można w ogóle stać w prawdzie, czy możesz żyć stojąc w prawdzie. I to jest ciekawe, bo filozofia niby jest próbą, ja w ogóle tak ostatnio w jakichś rozmowach zacząłem tak filozofię definiować i lubię całkiem tą definicję, że filozofia to jest próba życia bez wyparć, że ty nie wypierasz tego, co trudne i bolesne. I czy to jest możliwe? Czy możesz naprawdę żyć bez wyparć? I myślę, że nie za bardzo. I myślę, że do Jana to dociera i to dociera do niego słusznie, bo to jest prawda. Wydaje mi się właśnie, jeżeli byśmy założyli, od tego zaczęliśmy, czy ta bezsenna noc, ona cię otwiera na prawdę, czy na fałsz. Myślę, że na jakieś prawdy cię otwiera, ale że jakby wbrew temu, co twierdzili niektórzy filozofowie, nadmiar prawdy nie jest dla człowieka, bo on by cię zabił. I że jest tak, że możesz sobie zdać z tego sprawę, że człowiek żyje tylko wtedy, kiedy ma trochę klapki na oczach, powiedzmy. Bo gdybyś sobie zdał sprawę na przykład z ogromu cierpienia, który ma miejsce jakby bezustannie, no i w ogóle jakby z takiej realnej natury życia, to mi się wydaje, też o tym mówiłem w innych rozmowach, że to jest paradoks, to jest ten absurdyzm też Alberta Camus, powiedzmy, egzystencjalistów, że życie nie jest na ludzką miarę i gdybyś tak życiu patrzył bezpośrednio w twarz, no to jest jakieś doświadczenie skrajnie absurdalne i pamiętam, że o tym też na przykład Fryderyk Nietzsche pisał, że fałsz służy życiu, nie? Że jakby my potrzebujemy fałszu, człowiek się owija w ten fałsz i w zasadzie gdyby nie fałsz, gdyby nie to, że on ma klapki na oczach, to by nie był w stanie funkcjonować normalnie. I do Jana chyba to dociera, że tych problemów, o których on słucha, jest zbyt wiele, jego problemów jest zbyt wiele i że człowiek musi świadomie się zgodzić na to, żeby ograniczyć ten swój horyzont poznawczy i się właśnie jakby przeprowadzić do tego świata dnia. Jak ty myślisz, czy to jest prawda, że właśnie, czy można byłoby żyć bez wyparć właśnie, czy filozofia byłaby możliwa jako takie przedsięwzięcie?
To znaczy, bardziej mnie też ciekawi to, co powiedziałeś o tym staniu w prawdzie, bo domyślam się, że ta definicja, którą później podałeś, ona by się odnosiła do czegoś innego, nie? Jakaś podejmowanie próby życia bez wyparć byłoby czymś innym, aniżeli stanie w prawdzie, tak zakładam. Znaczy, chyba że chcesz to doprecyzować, bo... No to znaczy, nie wiem, nie są jakieś rozbieżne od siebie te definicje, ale to nie są, wiesz, to nie są żadne definicje, to takie skojarzenia tylko, ale chodzi mi o to, że ty masz naprawdę właśnie, patrzysz życiu w twarz, myślisz o przemijaniu, myślisz o śmierci, myślisz o ogromie cierpienia, myślisz o tym, że po prostu jakieś przypadki, które totalnie nie zależą od ciebie, nie decydują o tym, że nie umierasz tam na raka krtani na przykład w tej chwili i się nie dusisz. Myślisz o tym, że naprawdę jakby prawie nic nie zależy od ciebie, tylko jakieś bardzo takie wąskie wycinki rzeczywistości, że wszystko jest prawie warunkowane przez los i że ten los całkowicie maltretuje ludzi wokół ciebie. Albo myślisz o tym, o czym pisał Pascal, że możesz sobie wyobrażać ludzi jako takich niewolników, którzy są przypięci łańcuchami gdzieś tam do muru i co jakiś czas przychodzi kat i wyprowadza kolejnego. Gdybyś myślał o takiej ciemnej stronie rzeczywistości, no to same te myśli cię doprowadzą do, jakby pozbawią cię sensu i cię złamią po prostu. Gdybyś się konfrontował z nimi, to cię złamią. To zakładam, że jest jakaś stanie w prawdzie takiej, wiesz, apokaliptycznej o życiu. Tak, wydaje mi się, że w ogóle każde rozumienie filozofii, które gdzieś tam zakłada jakieś, nie wiem, czy ćwiczenia duchowe, czy jakiś taki rozwój niemalże personalny, nie? Jakieś kształcenie podmiotu i działania moralnego, rozpoznawania w ogóle tych wszystkich zasad i tak dalej, to jest właściwie trochę ćwiczenie się w niemożliwym, nie? W sensie to jest trochę skazane na porażkę w tym znaczeniu, że cel tutaj jest na tyle ogromny i dość abstrakcyjny, że no ja sobie nie wyobrażam żadnego rodzaju realizacji takiego przedsięwzięcia. Nie? Ono jest jakby, wiesz, jakby zakładam, że można je realizować przy uznaniu niemożliwości realizacji, to nie ma w tym nic złego, ale też nie spodziewałbym się jakichś nie wiadomo jak wielkich efektów takiego przedsięwzięcia. To stanie wprawdzie jest o tyle ciekawe, że nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli ktoś by się pokusił o stanie w prawdzie, to musiałby się pogodzić z tym, że zawsze stoi w niej jakoś okrakiem, nie? W sensie, że coś tam dziwnego się wydarza i to nie jest jakby stanie na baczność w świetle prawdy, tylko raczej jakieś wieczne mijanie się z nią albo, nie wiem, zmiana perspektywy tego oświetlenia by musiała następować po sobie. No bo wiesz, no, nawet weźmy pod uwagę tego Jana, nie? Można sobie postawić pytanie, kiedy on jest bliżej prawdy o świecie, nie? Czy w trakcie tych rozmów nocnych, czy w trakcie tego, jak widzi, że nie wiem, że jego kochanka go zdradza z kimś innym i on się złości, że jego syn właściwie nagle został wyrzucony ze szkoły i on nie ma o tym pojęcia. Znaczy, gdzie jest prawda, która by miała go bardziej interesować, nie? Co on ma zrobić, żeby stanąć w prawdzie w tym wypadku, kiedy całe jego życie poranka mu ucieka i w zamian poznaje prawdę o życiu innych ludzi, jakąś prawdę fragmentaryczną odnośnie tego, że ludzie nie śpią, rozwodzą się, czasem się samookaleczają, bo to też się pojawia w tych rozmowach, nie? Czasem mają jakieś poczucie, że wszyscy ich obserwują, więc można powiedzieć szerszy dostęp do perspektywy tego, jaki jest może świat, albo chociaż ten lokalny światek, w jakim on się znajduje. No ja bym powiedział, że ani inaczej, że może bliżej prawdy o sobie paradoksalnie byłby w sytuacji, kiedy jednak oddałby się porządku swojej rodziny i tej bardzo lokalnej społeczności, jaką tam stworzył wokół siebie, aniżeli postulując albo próbując nawiązać relacje, wiesz, z każdym innym problemem, który by go tam mógł dotyczyć. I rozpatrujemy to tylko na bardzo małej skali, nie? Więc w sytuacji, kiedy chcielibyśmy na przykład odnosić się do jakiejś prawdy absolutnej, o której może już rzadziej, ale filozofowie lubili rozprawiać, no to mielibyśmy jeszcze większy problem, nie? W sensie tego byłoby jeszcze więcej. Wtedy musielibyśmy uznać, że ani to nie jest w ogóle warte prawdy. Prawdą by było jakieś totalne w ogóle odrzucenie całego poznania i jednej i drugiej logiki. No to prawdy trzeba by było wtedy gdzieś indziej zupełnie, nie? No ja raczej się skłaniam ku temu, o czym ty też powiedziałeś już, że to są jakieś dwie połowy życia Jana i w naszym przypadku też tak jest, że to są jakieś dwie połowy. No jest ta logika dnia, jest logika nocy.
one jakby oświetlają życie z różnych stron. I gdyby szukać prawdy, to ona się rodzi w jakimś konflikcie tych interpretacji, gdzieś tam pomiędzy nimi. No ale w ogóle zatrzymując się przy tym temacie, to no, ta wizja, którą ja przed chwilą przedstawiłem, ten fragment z Pascala, no ona jest taka bardzo nihilistyczna i to jest, nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, że ta struktura myśli Pascala jest taka, tej książki, że pierwsza część to jest człowiek bez Boga i to jest fragment, który pochodzi z części człowiek bez Boga, a druga część to jest człowiek z Bogiem i Pascal się skłaniał ku temu ostatecznie. No i jakby co myślisz o takiej interpretacji chrześcijańskiej? Co myślisz, gdyby było tak, gdyby ten film się kończył w taki sposób, że Jan jest taki rozedrgany i w pewnym momencie sobie zdaje sprawę, że aha, tego czego mi brakowało jest Bóg i jak ci ludzie dzwonią do niego, to on wszystkim zaczyna mówić, że spokojnie, że ja wiem jaki jest twój problem, że to im brakuje Boga i się przekształca w takiego misjonarza. Pewnie nie byłby to najlepszy film w takim przypadku, ale kurczę, no gdyby rozumieć tego, gdyby się odwołać do tego Jana od krzyża, no to on by powiedział, że tak powinno być z tym Janem, prawda? Ja to tak rozumiem, że ta ciemna noc czy bezsenność w tym przypadku, ona ci uświadamia, ona cię pogrąża dosłownie w nihilizmie i w jakimś takim stanie depresyjnym. To znaczy ona ci pozwala zdać sobie sprawę, że wszystko jest nic nie warte. Z perspektywy Jana od krzyża, wszystko co zmysłowe jest nic nie warte. Tracisz te punkty orientacji. Ciemna noc oznacza, że jakby otacza cię ciemność, tak jak naprawdę to ma miejsce w bezsennej nocy. Ale pojawia się światełko w tunelu, pojawia się światło. I to światło to jest wiara, wiara w Boga właśnie. No i Jan twierdził, że ta ciemność, ona ci jest potrzebna po to, żeby dostrzec, że jest tylko jedno to źródło światła właśnie, czyli ta wiara. Co ty myślisz o takiej interpretacji, że właśnie Janowi brakuje Boga po prostu i że gdyby on się otworzył w tym momencie na wiarę, to by go wydobyło z tego stanu i to by się skończyło pozytywnie wszystko? Słuchaj, to jest niewykluczone, tylko jeszcze sobie wyobrażam, że Jan tutaj jest w ogóle bytem perfidnym i on po prostu robi to na zasadzie zakładu Pascala. Że on jakby, on nie doświadcza łaski jako takiej, tylko on po prostu na poziomie racjonalnej argumentacji zakłada, że opłacałoby się wierzyć w Boga, nie? W sensie, że w sumie lepiej wierzyć niż nie wierzyć. Znaczy, no wydaje mi się, że wiesz, no z perspektywy osoby wierzącej, no to byłby w ogóle najlepszy jakieś rozwiązanie tego problemu, konfliktu wewnętrznego Jana, nie? Że to jest jedna z dopuszczalnych w ogóle opcji wyjścia z kryzysu. Z perspektywy osoby niewierzącej albo jakoś tak, nie wiem, wzdrygającej się przed sprowadzaniem takich problemów do instancji Boga, no można by sobie postawić pytanie o w ogóle zasadność, nie? I pytanie o to, kto właściwie ocenia w takim razie to zakończenie. No bo wiesz, no z perspektywy osoby niewierzącej to też może być po prostu ucieczka w jakąś kolejną ułudę. I w sumie no jak do tego podejść, nie? W tym wypadku. Ja mam problem w ogóle z tym zakończeniem, bo ja nie do końca wiem, co ono znaczy w tym, które jest, nie? Tam, kiedy mamy tą scenę przy stole, że oni tam sobie zasiadają i tak dalej. Wydawało mi się, że to też jest w ogóle jakaś ułuda, ale wydaje mi się, że wcale nie musi to być ułuda, że to faktycznie może być sytuacja, gdzie oni tam sobie siedzą przy stole. Bo szukałem tam też postaci tego mężczyzny, który tam się jawi Janowi w pewnym momencie jako jakaś zjawa, nie? Tam pojawia się w restauracji taki człowiek i myślałem, że ten człowiek też będzie siedział przy tym stole, to miałbym wtedy dowód, że faktycznie cała sytuacja jest jakąś halucynacją, ale no go tam nie było, więc zakładam, że była to sytuacja jak najbardziej rzeczywista. Ale wydaje mi się, że też pokazująca właśnie, może pokazująca innego rodzaju zakończenie właśnie bez Boga. Zakończenie, w którym Jan po prostu jedna się z tym życiem, z takim, jakim ono jest, nie? Że on zasiada do stołu ze swoją kochanką, żoną, byłą żoną, z synem, dziewczyną tego syna, nie? Z całym jakby tym bagażem w ogóle, który przegapił wcześniej, który porzucił de facto i jedna się po prostu z tym otoczeniem w takim układzie relacyjnym, jaki zastał, nie? W sensie w taki sposób, w jaki to wszystko zostało ułożone, tak on postanawia niejako afirmować to, zasiąść z nimi do stołu i być z nimi. Jeżeli tak rozumie zakończenie, to dla mnie jest to jakiś happy end, nie? W sensie to jest dla mnie wystarczające. Chciałem cię zapytać jeszcze o jedną sprawę, bo to jest też istotne w filmie, o tym prawie nie rozmawialiśmy. Skupiliśmy się na tym Janie, no i ja właśnie, tak jak mówisz, no w zasadzie bardziej chodzi o tych jego
rozmówców, którzy tam dzwonią, oni tak naprawdę cierpią na bezsenność, ale chciałem wspomnieć o tym, że właśnie ja sobie myślę o tym doświadczeniu bezsennej nocy jako takim doświadczeniu filozoficznym, ale ten film nam też pokazuje, czym są takie filozoficzne rozmowy, powiedzmy, że ja sobie pomyślałem o tym, że są różne przestrzenie dialogu, że dialog wygląda różnie, dialog międzyludzki, w zależności od tego, w jakiej przestrzeni się dokonuje. Jeżeli dokonuje się za dnia, to zazwyczaj dialogi są powierzchowne, no to jest jakiś small talk i właśnie w ramach tego bycia tłumem prowadzi się takie rozmowy miałkie, niewielka tam jest zawartość jakiegoś takiego kwantum filozoficznego. A tutaj jest tak, że ta audycja radiotelefon, ten Jan, który siedzi w studio, to jest właśnie zupełnie inna przestrzeń dialogu. I jak ja się zastanawiałem nad tym, dlaczego to doświadczenie prowadzenia tej audycji jest dla niego uzależniające, to pomyślałem, że po pierwsze dlatego, że właśnie może się konfrontować z tym mrokiem na otwartym polu i to jest bardzo atrakcyjne, a druga sprawa jest taka, że ja sądzę, że my jako ludzie w ogóle mamy chyba uniwersalną potrzebę prowadzenia takich głębokich rozmów, głębokich filozoficznych rozmów, bo wszyscy mamy takie rozterki, jak te rozterki związane z przemijaniem, o których mówiłem, ale prawie nie rozmawiamy o nich, nie potrafimy takich rozmów prowadzić. A tutaj te rozmowy mają miejsce i też myślałem sobie o tym, że ten film nam pokazuje rozmowę w specyficznym wydaniu, bo on nam pokazuje te rozmowy jako takie doświadczenia personalistyczne, naprawdę. Myślałem sobie też o tym, że w ogóle miałem takie skojarzenia, że w hermeneutyce, którą ja się interesuję, my powinniśmy, jak podchodzimy do rozmowy, to powinniśmy traktować rozmowę właśnie jako takie doświadczenie personalistyczne, to znaczy, że rozmawiają ze sobą dwie osoby, które są zatroskane czymś tak naprawdę, że my tutaj widzimy, że rozmowa to nie jest po prostu wymienianie się znakami w takim jakimś semiotycznym sensie, tylko że to jest takie doświadczenie jak u Martina Bubera, spotkania dwóch osób i to jeszcze właśnie w tej przestrzeni, tej bezsenności, powiedzmy, tej ciemnej nocy, te rozmowy stają się istotne, autentyczne w jakimś sensie, takie personalistyczne i to jest bardzo upajające i jakby to widać, Jan to widzi, rozmówcy Jana też zdają sobie z tego sprawę i my oglądając ten film możemy pomyśleć sobie o tym, że my też potrzebujemy takich rozmów. Tak, wydaje mi się, że to jest istotne. Jeszcze tak jak powiedziałeś o tym, jak ta rozmowa może wyglądać, no to też mi się kojarzy to z tym momentem, jak on, wiesz, idzie do tego psychologa, prosi o pomoc, a ten psycholog mówi mu, że ma pan na pewno nerwicę. Nerwicę leczy się od 62 punktów, nie, od 30 punktów, pan ma 62. I wiesz, w ogóle co to znaczy, nie? W sensie na poziomie problemowym można spytać, co to znaczy i czy ta rozmowa w ogóle była jakimkolwiek sukcesem. Czy ona właściwie powiedziała Janowi coś więcej niż on wiedział na przykład przed tym, nie? I wiesz, no mi się wydaje, że to jest jakby konfrontacja trochę z tym, z jakimś wielkim niepowodzeniem tej rozmowy. I tutaj znowu wracamy do tego, jak Jan właśnie prowadził te rozmowy nocą. Można sobie postawić też pytanie, co by było, jakby spotkania w gabinecie terapeutycznym były prowadzone nocą, nie? W sensie terapia nocą, która nie jest prowadzona przez Jana, ale przez w ogóle podmiot do tego jakkolwiek przygotowany, nie? W sensie, czy pojawiałoby się coś na przykład innego, czy pacjent byłby, gość, klient, jakkolwiek do tego nie podejdziesz, analizant, byłby w stanie wypowiadać innego rodzaju myśli, nie? Na przykład byłby w stanie inaczej otwierać się w ogóle na rzeczywistość i inaczej mówić o swoich problemach, kiedy właśnie wszystko wydarzałoby się w nocy, a nie na przykład, nie wiem, o godzinie 16 w gabinecie terapeutycznym. No to też jest zastanawiające, co powiedziałeś, nie? Czy mielibyśmy do czynienia z takim przesunięciem, czy raczej konwencja byłaby tym, co dominuje? W sensie konwencja gabinetu byłaby tym, co nadaje temat, rytm całego spotkania. Myślę, że tak mogłoby być, że inaczej by te rozmowy przebiegały. Tak, to właśnie też wydaje mi się być to jakaś kusząca perspektywa. Nie? No przy tym założeniu też jak bardzo tutaj we dwoje poważnie traktujemy logikę nocy, bo to też trzeba sobie powiedzieć jasno, nie? Że to jest jakby, wiesz, doświadczenie, które jakoś i ciebie i mnie na pewno warunkuje do tego, aby głosić takie tezy, że faktycznie coś takiego mogłoby się wydarzyć. No i bez wątpienia też zgodzę się z tą potrzebą, o której mówisz, nie? Że wydaje się, że każdy człowiek ma potrzebę w ogóle mówienia o pewnych kwestiach ostatecznych, o kwestiach, które w ogóle nie poddają się waloryzacji, takiej sztywnej ocenie
prawdziwości, nieprawdziwości, ale dotyczą właśnie jakiegoś, nie wiem, lęku, niepokoju, zaniepokojenia i tak dalej, i tak dalej. To jakby doświadczamy tego wszyscy, nie dosłownie. Tak, ja sobie tutaj myślałem o tym w taki sposób, że właśnie jak sobie wyobrażasz takie rozmowy, które zazwyczaj prowadzimy w ciągu dnia, no to postrzegasz ludzi jako takie punkciki w ramach jakiejś sieci społecznej, powiedzmy, które są tam ze sobą związane, mniej lub bardziej związane. A tutaj jakby w nawiązaniu do tego, o czym ja mówiłem wcześniej, może to jest trochę wyidealizowana wizja, ale ja tak to sobie wyobrażałem, że ty w czasie bezsennej nocy właśnie siedzisz w tym przedpokoju do śmierci, jesteś taki zindywidualizowany, bo jesteś pogrążony w samotności i że w tym momencie ludzie zawiązują kontakt ze sobą jako takie zindywidualizowane jednostki. Za dnia to się nie dzieje, ale oni tutaj jak dzwonią do Jana, każdy z nich właśnie jest w tym ciemnym miejscu, gdzie siedzi sam i to doświadczenie to jest w dużym stopniu doświadczenie samotności, milczenia, tak jak ty mówiłeś, ale też okazuje się, że oni w tej sytuacji są w stanie nawiązać kontakt i to w ogóle oświetla też znaczenie drugiego człowieka od jakiejś innej strony. Okazuje się, że można, będąc w takim stanie, będąc jednostką i będąc skoncentrowanym na tak poważnych problemach, odezwać się do siebie i o czymś porozmawiać i jeszcze sobie dodać jakieś otuchy, bo dodają sobie tej otuchy. Jakby oni mają, ci rozmówcy Jana mają poczucie chyba, że on im pomaga przez samo to, że właśnie to jest takie doświadczenie personalistyczne tego dialogu i o czymś sobie wzajemnie opowiedzą. To jest, w ogóle ja mam tutaj pytanie do ciebie, odwracając rolę może na moment, bo odnośnie tego, co powiedziałeś, mi się wydaje, że jest pewna bardzo ważna kwestia. Jak oglądałem ten film po raz drugi, wydawało mi się, że mamy do czynienia z sytuacjami, w których Jan nawet nie słucha tego, co mówią do niego osoby mówiące. W sensie, co mówią do niego jego rozmówcy. I żeby przytoczyć tam jakieś fragmenty, no to mamy do czynienia z takimi scenami, kiedy wiesz, on otwiera telefon, chodzi sobie po tym swoim studiu, no i na przykład patrzy przez okno, obserwuje jakąś parę przez okno, tak, albo ciągle patrzy na godzinę, albo właściwie odpowiada tym rozmówcom tak, jakby nawet nie był skupiony na tym, co oni mówią. W sensie w takim jakimś pośpiechu, jakimiś półsłówkami, jakimiś takimi regułkami, które jakby miał przygotowane trochę wcześniej. I wiesz, że jakby wykonuje tę swoją pracę niejako mechanicznie, niejako trochę może niechętnie, może jest już tym zmęczony, nie wiem, ale czy nie wydaje ci się, że faktycznie jest tak, że Jan nawet nie musi słuchać, aby ta rozmowa dochodziła do skutku w tym wypadku? Wiesz co, nie pomyślałem o tym, ale brzmi to bardzo przekonująco, o czym mówisz teraz. I być może tak jest. To znaczy, wydaje mi się, że odblaski jakiejś takiej autentycznej rozmowy, one się tam zdarzają, przynajmniej takie momenty, kiedy on jakby słyszy, co się do niego mówi. Ale być może jest tak, jak mówisz, że on jest człowiekiem właśnie jakby tak uwikłanym w samego siebie, jakimś takim solipsystycznym, że ludzie coś tam mówią do niego, a on tam w zasadzie się konfrontuje tylko z jakimiś projekcjami tych własnych problemów, prawda? To znaczy on widzi tylko w tych słowach ludzi jakieś odbicia własnych problemów i cały czas się kręci wokół samego siebie. I też to by częściowo wyjaśniało to jego pogrążanie się w takim stanie rozstrojenia emocjonalnego. Ja na to nie zwróciłem uwagi w trakcie oglądania tego filmu, tak jak ci mówiłem, trochę miałem taki zawieszony zmysł krytyczny, ale ma to sens, co mówisz. Myślę, że tak może być. Tak ja właśnie miałem z tym właściwie jeden z większych problemów, bo ja musiałem niejako przyjąć na wiarę, że Jan faktycznie jakoś przejmuje się sytuacją tych ludzi. Że jak ja słyszałem w ogóle te dialogi, to jak one były prowadzone i to jak były może zagrane, nie wiem, może to jest warstwa techniczna, nawet nieintencjonalna, że wiesz, że Jan zdaje się niejako zbywać w ogóle tych ludzi, jest jakoś taki, nie wiem, jest bardziej obok tej rozmowy, aniżeli w tej rozmowie. Ja miałem bardzo duży problem z tym, żeby faktycznie uznać jego, wiesz, jego intencje, wolę pomocy za coś szczerego w tym wypadku, nie? Że ja nie widziałem po jego stronie żadnego rodzaju przejęcia. Być może bardziej przejęcie tym, że wiesz, że to się dzieje na wizji, nie? Że tam nie chodzi o tę osobę, która jest po drugiej stronie, tylko problemem jest to, że wiesz, że faktycznie słuchają tego ludzie, więc na przykład głupio by było poruszać jakieś kwestie, nie? Chociażby. Myślę, że to jest istotny wątek, ale też tutaj się pojawia pytanie, czy to nie jest tak, że rozmowy nasze zawsze tak wyglądają, prawda? Jakby być może Jan robi to, co wszyscy robimy. To w ogóle jest jakaś zagadka, na ile my jesteśmy się w stanie komunikować, bo jakby świat drugiego człowieka jest zawsze zamknięty
przed tobą i tak pisał przecież Wilhelm Dilthey, że ty w zasadzie w swojej teorii rozumienia, że ty widzisz tylko cudze ekspresje, ale żeby je zrozumieć, to musisz jakieś własne doświadczenia do tych cudzych ekspresji przypisywać, więc no nie wiem, na usprawiedliwienie Jana można powiedzieć, że on pewnie przenosi jakieś swoje doświadczenia na tych rozmówców, jest skupiony na sobie, ale coś tam trawi, nie? My trawimy te słowa, jakieś rozmowy też z opóźnieniem. Ja chyba powiedziałbym w ten sposób, że ja tam widziałem przynajmniej jakieś odblaski takiego porozumienia, ale no to jest bardzo cenne spostrzeżenie, o którym mówisz. Myślę, że jak będę oglądać ten film po raz kolejny, to jakoś bardziej się skoncentruję na tym. Wiesz co, jeżeli chodzi o te tematy, które ja miałem, to wydaje mi się, że wszystkie najważniejsze rzeczy omówiłem. Czy jest może coś takiego, o czym ty chciałbyś pogadać jeszcze? Nie, wydaje mi się, że nie. Że z mojej strony też byłoby wszystko. Znaczy zapewne jakbyśmy mieli rozgrzebywać jakieś poszczególne rzeczy i gdzieś tam wgryzać się w szczegóły, to moglibyśmy tak długo. Ale też zależy nam raczej na tym, żeby struktura rozmowy jednak była w miarę zwięzła na tyle, na ile to możliwe. Tak, myślę, że tak. Myślę, że to jest właśnie taki problem, ten problem bezcenności, który w ogóle jakby ucieleśnia bardzo szeroką problematykę filozoficzną i na przykład no nawet ten temat tej wiary, czy właśnie to jest problem polegający na tym, że ci brakuje Boga w takiej sytuacji, co to znaczy, to już jest taki temat, o którym można było przecież w nieskończoność rozmawiać, więc tylko jakby tknęliśmy go lekko. No ale na koniec jakby zachęcałbyś ludzi do obejrzenia tego filmu, albo ci chciałem zapytać, czy może, bo wspominaliśmy o tych innych tytułach, czy ci przychodzi do głowy może jakiś inny film, który by lepiej opowiadał o takiej problematyce, tej problematyce bezsenności? Ja powiem szczerze, że nie przychodzi mi do głowy inny film, który mógłby tutaj w taki sposób podchodzić do tego problemu. Nie wiem, wiesz, nie wiem na ile w ogóle to jest medium, które mogłoby się do tego odnosić, w sensie na pewno w jakimś stopniu, ale też filmy, które przytoczyłeś wcześniej, warto zaznaczyć, że część z nich to były filmy akcji w ogóle, nie? Podchodzące do bezsenności, No jak tak. to wiesz, do jakiejś niesamowitej rzeczy. I były to rzeczy spektakularne, więc w tym sensie raczej nic mi nie przychodzi do głowy. Mnie zastanawia, ile na przykład ile osób będzie słuchać naszej rozmowy w nocy, bo to też zastanawiające, czy ktoś dotrwa na przykład do tego momentu, czy zaśnie. Więc można mieć tylko nadzieję, że komuś ta rozmowa też mogła przy okazji jakkolwiek pomóc. Albo też ktoś mógł wytrwać przez nas jeszcze dłużej w swoim stanie bezsenności, słuchając na przykład godzinnej rozmowy dwóch osób zajmujących się tym problemem. Tak. Okej, ja w takim razie dziękuję ci bardzo i dziękujemy wszystkim za wysłuchanie. Zatrzymam nagrywanie, jeszcze cię chwilę zostawię. Okej, dziękuję bardzo.